Cześć! W Zamku Topacz jest Muzeum Motoryzacji, w którym można znaleźć bardzo dużo ciekawych eksponatów. Są tam Rolls-Royce'y, Bentleye, bardzo dużo też jest aut z PRL-u. Podoba mi się taki mały, jakby taki zakątek, który przypomina wakacje z rodem PRL. Jest tam przyczepa, jest tam maluch, jest tam jakiś rowerek, takie tło. Bardzo fajnie to wygląda i pokazuje klimat tamtych czasów. Aut i motocykli jest tam więcej niż 100. Samych motocykli jest bardzo dużo. Wystawa to są 2 piętra. Jedno, gdzie są tylko auta, drugie, gdzie są auta i motocykle, trochę też eksponatów wojskowych. Jest tam też taka ciekawostka, ale opowiem o niej później. Ten film jest dla tych, którzy są zainteresowani muzeami motoryzacyjnymi i starymi klasykami, starymi autami, starymi motorami. Jeżeli jesteś ciekawy, jak wygląda muzeum w Zamku Topacz, to zostań, zobacz ten film do końca. Jestem teraz na etapie szukania ciekawych muzeów motoryzacyjnych w Polsce. Do tej pory zwiedzałem tylko te za granicą, szczególnie w Niemczech, ale w Polsce nie znam tych miejsc. Jest w Szczecinie Muzeum Techniki i Komunikacji, jest dosyć ciekawy muzeum, kiedyś zrobię o nim odcinek, a poza tym znam jeszcze tylko Zamek Topacz. Będę odkrywał kolejne miejsca, więc zachęcam do subskrypcji, jeżeli też jesteś ciekawy i też chcesz razem ze mną odkrywać, pokażę Ci te miejsca i pokażę Ci, czy warto i co tam można zobaczyć. Zamek Topacz i Muzeum Motoryzacyjne znajduje się w Ślęzy, to jest tuż przy Wrocławiu, 20 minut autem od centrum Wrocławia na południu, przy autostradzie A4, obok Bielanów Wrocławskich, łatwo tam dojechać. Zamek Topacz to obiekt z wieloma budynkami, często wykorzystywany do organizacji wystaw, organizacji wesel. Bardzo ciekawe miejsce. W Zamku Topacz można również spędzić noc, można tam zorganizować imprezę firmową. No i to, co Was najbardziej interesuje, można tam zwiedzić Muzeum Motoryzacji. Bilet wstępu normalny kosztuje około 30 zł, ulgowy około 20 zł. To, co może Was jeszcze zainteresować, na terenie Zamku Topacz jest jeszcze restauracja z bardzo dobrą kuchnią, jest też strefa spa i wellness. No i dodatkowo co jakiś czas są tam pewnego rodzaju imprezy. Jest tam organizowana impreza Moto Classic Wrocław w sierpniu. Zbierają się kolekcjonerzy pojazdów zabytkowych, przedsiębiorcy, gwiazdy sportu motorowego. Jest to dosyć znane wydarzenie. Do imprezy tą odwiedza nawet do 20 000 osób, także jest to coś ciekawego i wartego przeżycia. Postaram się w tym roku tam pojechać i coś nagrać. Fajne jest to, że miłośników starych samochodów jest coraz więcej firm się też tym zajmuje. Są produkty, części zamienne, kosmetyki do tych aut, ludzie wymieniają się doświadczeniami, ludzie grupują się w kluby fanów Porsche, fanów Opla, fanów Rolls-Royce'a, fanów Fiata, fanów samochodów PRL, fanów Junaka, także to jest bardzo fajne. Również na tej konferencji są prezentowane nowe techniki i osiągnięcia i kierunki rozwoju motoryzacji, także mam nadzieję, że takich imprez będzie coraz więcej w Polsce, bo mnie bardzo one interesują i chętnie Wam je pokażę. Tym bardziej, że na świecie jest takich imprez, zlotów bardzo dużo, a w Polsce też są kolekcjonerzy, ludzie mają swoje zabytki pochowane, pięknie odrestaurowane, też chcą nimi wyjechać na ulicę, chcą się nimi pochwalić i taki zlot to jedna z nielicznych okazji w Polsce na taką skalę, gdzie się spotkać i opowiedzieć też nam i ludziom, którzy się bardzo tym tematem interesują, jaka jest historia ich pojazdów, co zrobili, też ile wydali na ten samochód, jakie są ich dalej plany, jakie są ich kolekcje. Wchodząc do muzeum, przechodzi się przez taką strefę, gdzie są kasy i bar, która przypomina tak coś jak spółdzielczy dom handlowy. Są tam eksponaty z PRL-u, sprzęt RTV, AGD, zabawki, bardzo fajne, ciekawe też miejsce. Przechodzimy od razu właściwie do części z eksponatami. Myślę, że wystawa jest tymczasowa i różnie są ustawione te samochody i są też pewnie dodawane nowe. Ale co możecie tam zobaczyć? Na wejściu jest Junak, za Junakiem można było zobaczyć Mikrusa, bardzo ładnie odrestaurowanego, w fajnym takim pastelowym kolorze. Był klasyczny Fiat 125P, silniki do tych aut, Syrena, setka w czerwonym, takim wyrazistym kolorze, z ładnym dachem, takim beżowym. Było też Porsche 911, fajnie, bo była trochę odkryta, można było podejść
też z drugiej strony Bentley Continental. W Zamku Topacz jest na terenie też taki warsztat, gdzie na bieżąco mechanicy naprawiają nowe eksponaty. Tam widziałem też innego Bentleya, tutaj mamy Mercedesa, dalej widzimy koncept, to jest replika prototypu sportowej Syreny. Można sobie wyobrazić, jak wyglądała myśl inżynierska sportowej Syreny. Dalej kolejny Fiat, Zaza Zaporoże i właśnie zaraz za tym jest tutaj taki jakby kemping, jakby wakacje rodem z PRL, Syrenka, motorek, WSK, jeziorko. Podchodząc do tego auta, można sobie wyobrazić, jak mało miejsca było na bagaże, jak mało miejsca było na to, żeby się spakować, a i tak całe rodziny jeszcze z psem wyruszały na dwutygodniowe wczasy. Tutaj ciekawy Junak, ponieważ jest z przyczepą. W ogóle rzadko widać takiego typu rozwiązania. Jak się ogląda filmy z Azji, to tam widać, że często właśnie do motocykla jest przyczepiona przyczepka. W Polsce tego raczej nie widać, a tutaj jest taki eksponat. Dalej znowu Syrenka w wersji pick-up. Tutaj jest Fiat. O, wcześniej nie wiedziałem, że Tatra produkowała również auta. Widać tutaj też fajny, bardzo ładnie zachowany model Rolls-Royce'a Silver Shadow. Także jest tych aut tutaj bardzo dużo. Jeżeli chcecie zobaczyć cały walking tour z tego mojego obejścia po muzeum w Topaczu, to zapraszam, w opisie jest link do całego przejścia. Wchodząc potem na piętro jest strefa, gdzie są głównie motocykle, wiele zabytkowych modeli, WSK, CZ-ki, Junaki, jest też wystawa rzeźni, czyli stomatolog PRL. No i ciekawostka, o której Wam mówiłem, że powiem, co jeszcze jest w Zamku Topacz, a mianowicie rekonstrukcja planu filmowego Kiepskich. Właściwie 1:1. Wchodzi się tam i jest ten korytarz, gdzie Ferdek spotykał Boczka przy toalecie, jest fotel, przy którym Ferdek cały czas siedział, pił piwo, oglądał telewizor. Bardzo fajne miejsce, jest kuchnia, no wygląda to po prostu identycznie jak w serialu, także nie dość, że bardzo fajnie wygląda muzeum, to jeszcze można się dobrze bawić, chodząc po tym planie, tym rekonstrukcji planu. Także zachęcam Was do zwiedzenia Muzeum Motoryzacji w Zamku Topacz. Myślę, że warto. Jeżeli znacie jakieś miejsca tego typu w Polsce, to napiszcie mi proszę w komentarzu, gdzie jeszcze są takie muzea. Powiem Wam tak, byłem już, mówiłem, że nie ma za bardzo w Polsce takich miejsc. Są nieliczne, ale to wygląda często tak, że ktoś nazywa swoje miejsce, swój garaż muzeum, a tak naprawdę jak się tam przyjeżdża, to są tam 3-4 auta maksymalnie. Nie działa to jak typowe muzeum, trzeba się umawiać, trzeba czekać na właścicieli i to jest takie trochę niewygodne. Zależy mi na takich miejscach większych, zależy mi na takich miejscach, gdzie można wejść, są normalne eksponaty, normalna stała ekspozycja, jak i tymczasowa i gdzie można zobaczyć naprawdę fajne perełki, a nie to, co prawie wszyscy mają, czyli Ford Mustang z lat 60., 70. i Cadillaki. To moim zdaniem to jest trochę za mało. To już jest w co drugim muzeum coś takiego. Także zachęcam do subskrypcji, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich miejsc. Pokażę Wam również ciekawe podróże. Interesują mnie również motocykle, także pojawią się relacje. Ja szukam teraz swojego pierwszego motocykla po 125 i jeżdżę po różnych tour dayach, demo dayach, demoturach, czy jak to tam się nazywa, w każdym jakoś inaczej i testuję różne motocykle i chętnie Wam też o tym opowiem, żebyście też mieli ogląd i też mogli zobaczyć, czy chcecie pojechać na taki dzień, na przykład Yamaha MT Tour ostatnio w połowie lipca wziąłem udział w Gdańsku, zrobię o tym film. No a powtórzę jeszcze raz, jeżeli chcecie zobaczyć pełny film z pełnego przejścia po Muzeum Zamku Topacz, to w opisie jest link do Walking Toura, do mojego drugiego kanału, gdzie wrzucam po prostu pełne, takie nieobrobione za bardzo materiały, żeby tutaj nie zaśmiecać. Zachęcam, bo można zobaczyć fajnie, jak to wyglądało. Pozdrawiam i do usłyszenia.